Witajcie z Częstochowy. Zaraz będę jechał pociągiem Kolei Śląskich do lotniska w Pyrzowicach i to będzie tak naprawdę ostatni akord moich wyjazdów na lotnisko, bo jeszcze nie jechałem z północy Polski do lotniska i to jest bezpośredni pociąg, który kosztuje, potem sprawdzę Wam bilety, ile kosztuje, jak już będę w środku, bo mi zimno trochę, bo jest minus 10. Jeden z najzimniejszych dni w tym miesiącu, chociaż jest początek lutego. I pojadę godzinę 4 minuty, bo akurat w Częstochowie Raków na stacji kolejnej będę czekał, znaczy pociąg będzie czekał, ja też będę czekał przez to chyba 8 albo 9 minut. Także normalne pociągi, inne pociągi jeżdżą niecałe 50 minut, a ten będzie godzinę 4 jechał w sumie. Dobra, no to zapraszam na ten nietypowy vlog z przejazdu pociągiem z Częstochowy do lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Chodźmy na dworzec, zobaczymy jak wygląda. Z zewnątrz już bardzo, bardzo słabo. Aha, czyli tutaj jest przejście tam gdzie pisze powierzchnia do wynajęcia. Tutaj na dół wchodzi się pod tory, pod przejścia, pod perony, no i tam się wychodzi na perony. A ja sobie tutaj w lewo pójdę, jeszcze są kasy poczekania i informacja. I zobaczymy jak to w środku wygląda. Tak jakby tutaj nie było remontu w 20 lat to wygląda. Aha, czyli tu są jakieś automaty. No, idę do góry zobaczyć. Tak wygląda dworzec. No, muszę powiedzieć słowo. Kilka kas. Kiosk z gazetami, no i tam tablica odlotów i przylotów. No, oczywiście odjazdy i przyjazdy. O, i mój pociąg będzie jechał do Chorzowa. A i tak nic nie widzicie. Ale zaraz będzie widać wszystko, jak przejdziemy. No, zobaczcie, tutaj powinno się przechodzić nad torami, ale niestety wszystko jest pozamykane. Dobra, idę na mój peron, chociaż jeszcze nie ma mojego pociągu, bo będzie za 10 minut dopiero. O, tam są gdzieś światła. Dobra, wychodzimy i szybko, patrzcie, nie da się inaczej przejść na perony. Trzeba tutaj normalnie na zewnątrz, jak jest tak zimno, minus 10 i tutaj dopiero jest przejście podziemne i stąd będzie można podejść na peron 1A, bo ja z peronu 1A będę jechał. Mój pociąg jest za 20 minut, a za 10 minut przyjeżdża też z Chorzowa, więc tam i z powrotem jedzie. No i tak to wygląda. Ja muszę iść całe przejście, bo peron 1A jest dokładnie po drugiej stronie tego wejścia, którym no tutaj schodziłem pod ziemię. Dobra, zaraz się przełączę, jak już będę wchodził na peron 1A. No i tak się wychodzi na peron 1A. A tu są po prostu dwa tory. Czy nie? Tor 4, a tam dalej jaki będzie? Nie wiem. No ale zobaczcie, tak to wygląda. I tam jest pociąg łódzkiej kolei aglomeracyjnej do Łodzi Fabrycznej. Tam już trochę czeka może na mój pociąg. Ciekawe, no bo w sumie to jest do Zawiercia, ten pociąg jedzie przez Zawiercie w sensie i dużo ludzi na tej trasie jeździ cały czas. O, mój pociąg 13:25 z pierwszego A, tor 6. I tak przez Zawiercie, proszę Państwa. Nie wiem, czy to widać, ale pisze Chorzów przez Pyrzowice lotnisko. I proszę Państwa, 4-członowy Elf 2. Idę sobie do przodu. I tutaj było bardzo głośno, jak jechałem podobnym pociągiem z tego ogrzewania. No ale zobaczyłem, tak siądę, żeby Wam nie było słychać tego. Chodzimy. O, no niestety wszędzie tutaj coś słychać. Właśnie Panu pomagałem, pytał, czy to jest Częstochowa. No jest. No niestety tu wszędzie słychać. No więc gdzieś tutaj się ulokuje zaraz. Strasznie głośno jest tutaj z tego ogrzewania, wiecie? Tutaj niby zwykłe ogrzewanie jest, ale tak naprawdę gdzieś te wiatraczki cały czas są. No non-stop jest bardzo głośno. Dobra, i tutaj siądę, nam przynajmniej mało ludzi jest w moim przedziale. Ojej, tylko znowu nie, takie szyby są takie brudne, że
Kamerka ledwo łapie ostrość. Teraz puściłem Wam kawałek mojego przejazdu z mapą i z prędkością, czyli wyjechałem ze Starego Rakowa, no ze stacji po prostu Częstochowa-Raków. I zobaczcie, jadę. Jak będziemy jechać ponad 100 na godzinę, no to wyłączę. Zobaczymy, jak długo się będzie rozpędzał. Też nie wiem, czy tu można tak jechać szybko. Zobaczcie, z drugiej strony tak to wygląda. Generalnie mało ludzi o tej porze jedzie. Następny postój na stacji Poraj. No, wreszcie trochę przyspieszamy. Jeszcze nie mogę znaleźć fajnego miejsca, gdzie nie ma tych plam. Jeszcze słońce świeci. Powiem Wam o moim przejeździe tutaj z Częstochowy do lotniska w Żywicach. Pociągi jeżdżą mniej więcej co 2 godziny. Czas przejazdu to około 50 minut, a bilet kosztuje 20 zł. A tam z groszami jakimiś. Mój pociąg akurat idzie najdłużej, bo jedzie godzinę 4 minuty, bo w Częstochowie Raków stałem 8 minut. Teraz się trochę wlekę, prawdę mówiąc, do Poraju. Więc no jadę cały czas 60 na godzinę. Myślałem, że będę stówką jechał albo ponad stówkę, no ale jakoś tak, może akurat teraz tak nie może jechać, nie wiem o co chodzi, może jest ruch na drodze albo co, jakieś roboty są. No, więc bardzo fajna oferta Kolei Śląskich z tego, właśnie z Częstochowy, tutaj z Zawiercia to już w ogóle, bo i krótko i właśnie te często te pociągi jeżdżą i tanio. Też Wam pokazuję wszystkie stacje po kolei na screenie, więc bardzo fajnie polecam jeździć pociągami. To nie jest sponsorowany film, bo tak państwowe, samorządowe koleje by mnie opłacały, no wiadomo, że nie. Sam za to płacę, także kupiłem sobie dzisiaj bilet taki jednodniowy i pojechałem sobie tam z powrotem. Dobra, no to jeszcze raz fajnie i polecam jeździć, wygodnie się jedzie, nie ma dużo ludzi, tylko strasznie głośno to ogrzewanie chodzi. No to zapraszam na mój vlog. Tylko niestety, zobaczcie, jak pięknie szyby są brudne. Niestety, cały czas próbowałem wcześniej chwilę nagrywać, ale cały czas pod słońce jest, a chcę akurat z tej strony siedzieć. No i jak widzicie, jest średnio, jeśli chodzi o czystość szyb. No ale tak jest w zimie zawsze. Stacja Poraj, wszystko o czasie. Fajna stacja mała, tutaj jest chyba też busiki jakieś albo autobusy są obok stacji. Jest tu informacja turystyczna i biblioteka publiczna. O, fajnie, wszystko na miejscu. Poszedłem na drugą stronę, zobaczcie, i już wrzucam Wam nagrywanie ekranu. O, żebyście tylko widzieli, cyk. Nic tu nie widać, ale 123 na godzinę jadę. No tu przynajmniej przy drzwiach jest trochę czystsza, bardziej czysta szyba. No i nie jestem pod światło, no nie, więc fajnie teraz jedziemy 130 nawet na godzinę. No, pięknie. Wyjechaliśmy dopiero z Poraja, no i już ruszył. Więc w sumie do Poraja z Częstochowy było średnio 50-60 na godzinę, a tutaj już jest, co to, 145 na godzinę, to możemy tak jeździć? Czy coś się zmieniło? Chyba że jest dwóch tych maszynistów. Mi się wydaje, że były jakieś przepisy, że do 130 było. No, 150 na godzinę, no takim Kolei Śląskich pociągiem jeszcze nie jechałem z taką prędkością. L2, proszę Państwa, on ma 160 maksymalną, no nie? Ale pięknie, dobra, jedziemy. O, to jest przyspieszone, nie? Więc na Słońskie, na Tallin nie stajemy. Nie zatrzymujemy się. Super. Patrzcie, jak przybliżę, jak to jest. O, dokładnie jak to wygląda na mapie, jak się przesuwamy z prędkością 154 na godzinę. No może być około 150, bo no tu jest słaby GPS, więc nie są zawsze dokładnie takie pomiary robione. A tutaj niestety na tych wyświetlaczach w pociągu nie widać prędkości.
No bardzo fajnie, 150 na godzinę. Dobrze, do lotniska mamy w linii prostej 22 km, ale dookoła oczywiście przez Zawiercie to jest jakieś 40. Może 35. No, czuć tą prędkość, fajnie. Próbuję po drugiej stronie, zobaczcie, tutaj jest tak. O, tu pod słońce, no w sumie lepiej niż tam przy tym, jak to się mówi, u mnie, zobaczcie, jak u mnie by było teraz, normalnie. O, i tak to wygląda, nie? Strasznie. Dobra, no ale to i tak już tutaj zatrzymuję akurat nagrywanie ekranu. I dojeżdżamy do Myszkowa i cały czas na tej trasie było to 150 na godzinę. Dopiero teraz przed stacją jest wolniej. Ale piękne słońce, musiałem wstać, żeby wam kręcić to. W końcu tutaj po to nagrywam dla was. Ja tutaj już wiele razy jeździłem. Zbliżamy się do stacji Myszków to zawsze tak cichutko. Te stacje w ogóle ciszej są mówione. Pani mówi, że głośno zbliżamy się, a potem Myszków lub inne nazwy troszeczkę ciszej. Tak, z tej strony będzie patrzeć. Tak, da to zobaczyć, czy ktoś tu będzie w ogóle stał. No, parę osób jest. No. To już nie będę kręcił, jak tu będzie idealnie. Zawiercie. I zobaczymy, jak mocno się rozpędzimy. Włączyłem nagrywanie 94 na godzinę. Specjalnie teraz pod słońce, tak jak w kierunku takim, jakim jedziemy właśnie. 105 na godzinę, 106, 107. Świetnie. Zaraz nad nami będzie CMK wjeżdżała tutaj w trasę właśnie do Zawiercia. Przypominam, z Warszawy pociągi tu jeżdżą. CMK. No już 130, no zobaczymy. W sumie mocny zakręt, zobaczcie. No fajnie, przynajmniej trochę cienia. 130. No, czuję, jakbyśmy przyspieszali. No jest, 141, pięknie. O, teraz to był tor, jeden prawy tor z Warszawy, CMK. Właśnie mieliśmy jakiś EZT Intercity. No już jest 150 na godzinę, no cudownie. Kurczę, tylko to słońce tak strasznie mocno daje. Super. Myszków Żygłód. No to na chwilę na drugą stronę skocz. No tutaj zdecydowanie lepiej się ogląda, prawda? Więc jeszcze chwilę tutaj sobie pooglądamy. 153 na godzinę, świetnie. No a tamten ostatni tor właśnie jest CMK i całkiem z prawej też jest, więc my jedziemy środkiem tego. Ok, zaraz będzie Zawiercie. No i teraz dojeżdżamy już do stacji.
Zawiercie. Włączam jeszcze na chwilę ekran, żebyście widzieli. Zawsze chyba na trzecim peronie to jest. Przez prawo skręcamy, jeśli chodzi o trasę z północy. O, zobaczcie właśnie teraz. Tam daleko są te perony główne, a my tak na takim bocznym. No już tak wolno tutaj 2-3 minut, jakieś 48 na godzinę jechaliśmy. Jest tam całkiem daleko, no nie wiem czy coś widać, jest stacja kolejowa. No my dopiero tutaj dojeżdżamy i tam trzeba potem podejść, jakbyście chcieli przesiadać na inne pociągi. Zawiercie. O, tym razem z tej strony, więc ja się muszę przenieść na drugą pociągę. Tu jest właśnie stacja. Parę osób jest, które się będą przesiadały. Większość wysiada ludzi teraz. I już, Zawiercie. Zawiercie. I po krótkim postoju ruszyliśmy już konkretnie w stronę lotniska. A do lotniska stąd jest 23 km. O, jakie tutaj jeszcze słońce. Zobaczymy jeszcze temperaturę na lotnisku. -6. Wrzucam też screena. A w Warszawie -10. Tak, też ponagrywam troszkę ekran i zobaczycie jaka to jest prędkość. I już jest. Następny postój na stacji Poręba. Dobra, teraz tak będę kręcił fajnie pod słońce, ale nie aż tak bardzo, żeby nam jakoś ekran się bardzo podświetlał. O, super. Fajnie to wygląda, już skręcamy na zachód. No i tak naprawdę już mamy okna na północ, więc już nam słońce nie straszne. No. A następny vlog będzie też kolejowy i pojadę najszybszym pociągiem do Katowic bezpośrednio. Mimo że koleje śląskie już nie jeżdżą, ja pojadę pociągiem bezpośrednio do Katowic. Także zapraszam na kolejny trip report, ale kolejowy. No i to ładna prędkość też prawie 100, no 130 praktycznie. I to po jednotorze. To jest kompletnie jeden tor tylko. 104, no 135, ale już tak czuję, jak trochę szybciej. Trochę tak częściej bym powiedział, trochę to gorzej tu się jedzie niż tam. Na tej głównej trasie z Częstochowy. O, coś mnie Gemini zapytał. Dobra, całej trasy nie będę nagrywał, bo to już widzieliście kilka razy. A jak potem się rozpędzimy, to jeszcze coś na pewno nagram. Za chwilę będziemy w Porębie. No i dojeżdżamy do stacji Poręba. Zbliżamy się do stacji Poręba. Bardzo szybko, dosłownie jakieś 4-5 minut. 5 minut chyba jest przejazd, świetnie. Jakbym tu mieszkał i pracował w Zawierciu, to tylko pociągiem bym jeździł.
I od razu ruszamy. Szybciutko, parę osób wysiadło i jedziemy dalej już do lotniska. Dobrze, jeszcze raz łączę tutaj 65-66 na godzinę. Macie jeszcze chwilę ekran, aż się rozpędzimy do 130. Następny postój na stacji Siewierz. Już jest 100. Włączyłem ekran. Zbliżamy się do stacji Siewierz. I też jechaliśmy znowu około 130 na godzinę przed Siewierzą. Jest bardzo fajnie, coraz szybciej i coraz bliżej lotniska. Mnie tak trochę wygięło, jak hamowałem, to jak pociąg hamował, to kamerka mi się trochę wygięła. Ale widać wszystko, co trzeba. A tutaj jest po drugiej stronie peron. W peronie mówię. No, nawet parę osób tutaj wsiadać będzie. Super. Już tylko 10 km do lotniska. No, tu mi się cały czas ekran nagrywa. Dobrze. Dojedziemy do 91 z ekranem i zobaczymy, jaka będzie prędkość. Następny postój na stacji Mierzycice. Czy będzie 100, czy nie będzie? Ja jeszcze przybliżę. No, chyba nie będzie. Ale będzie 90. No, 87 było. Ale już teraz jest, patrzcie, ponad 90. Już jest 100. I znowu zmieniłem stronę wagonu, bo z tej strony będzie zaraz przystanek. Jechałem 130 parę na godzinę, więc bardzo, bardzo fajnie. No może na razie nie będę dawał teraz ekranu, tylko po prostu zobaczcie, jak dojeżdżamy do stacji Mierzęcice. To jest ostatnia stacja przed lotniskiem. Zbliżamy się do stacji Mierzycice. Tu jest takie mini centrum przesiadkowe. Parking i na rowery, i na samochody. I tam też ładowarki do elektryków były chyba. I to już tylko 3 km, więc za szybko się ubieram. No i zaraz wysiadamy. I już, proszę Państwa, widać zabudowę lotniska, wieża kontroli lotów i hangary cargo, terminal cargo. Tak naprawdę. Jedziemy około, zaraz Wam powiem. Już nie zdążyłem teraz nagrywać. No 80 na godzinę zwalniamy, no bo już zaraz jest stacja. I pójdziemy sobie do terminalu, tak? Żeby tam sprawdzić, jaki czas jest dzisiaj
przejścia tego kawałka. A tutaj chyba jakieś nowe parkingi budują. No jeszcze to nie otwarte. Droga 913 pod nami. O i tam stoi Wizer 1. Pięknie. Zbliżamy się do stacji. Żółty No patrzcie, przez 14:30 wszystko o czasie, pięknie. Kilka osób wysiadło, w tym między innymi ja. A tam patrzcie, pędzi M116 do siedliska cargo. Dobra, no to idę. Jest równo godzina 14:31. Zobaczymy, o której będę na terminalu. Oczywiście to przyspieszę wszystko. Tam jest winda, jakbyście mieli bagaże. Tutaj się wychodzi. W przyszłości tutaj będzie terminal główny, więc tak naprawdę się będzie podziemią szło krótko z lotniska na przystanek kolejowy albo odwrotnie. Będzie wszystko pod dachem, no pod ziemią, takie przejście podziemne. Tu jest hotel Moxie. No i zobaczymy, ile będziemy jeszcze szli. Minęło niecałe tak naprawdę 3,5 minuty. Oczywiście szedłem szybko, bez bagażu, ale da się spokojnie przejść ten kawałek. Dobra, może się zatrzymam. To by było na tyle w tym trip reporcie. Przyjechałem pociągiem z Częstochowy pierwszy raz. Bardzo fajna trasa. Wyjeżdżałem 13:25, jest 14:35, czyli godzina 10 z przejściem. Oczywiście to był najwolniejszy pociąg z tych pociągów, które jeżdżą tutaj, ale i tak szybko. Dobra, to dzięki, że oglądaliście ten nietypowy vlog i zapraszam na kolejny, a w kolejnym będę jechał tutaj stąd pociągiem do Katowic, najszybszym w historii. Dobra, to jeszcze raz dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i do następnych vlogów. Cześć!